Zajmujesz się, Asiu, dźwiękiem w filmie telewizyjnym, dokumentalnym, fabularnym. To odpowiedz mi na pytanie, dlaczego w Polsce nie najlepszy jest dźwięk w filmie polskim. Znaczy, ja bym się nie zgodziła z taką w ogóle opinią, że jest nie najlepszy. Jest wiele filmów fabularnych i dokumentalnych, które mają bardzo dobry dźwięk. Myślę, że to jest takie jakby, jak to powiedzieć, no jakaś taka fama, zła fama, Stereotyp. taki stereotypowe przekonanie, które się ugruntowało i tak naprawdę powstaje ono najprawdopodobniej niekoniecznie w kinie i niekoniecznie podczas oglądania właśnie tych filmów, które są absolutnie bardzo dobrze zrobione. Tylko jakichś pojedynczych przypadków, których jest coraz mniej. Także ja całkowicie się z tym nie zgadzam. Natomiast jeżeli zdarzają się takie sytuacje, no to mogę próbować to wyjaśnić. Może to wynikać przede wszystkim z wymowy osób grających bądź bohaterów dokumentalnych. Może to wynikać z zaniedbań albo na przykład jakichś niekorzystnych warunków na planie, które uniemożliwiają nagranie dobrego dźwięku. Nie zawsze jest to wina osoby nagrywającej, tylko braku zrozumienia dla potrzeb dźwięku, braku właściwej aranżacji planu zdjęciowego, co jest w ogóle kluczowe, równie ważne jak dobry sprzęt i umiejętności. I potem dalej, w momencie, kiedy nie mamy dobrego materiału z planu, no to bardzo trudno jest go uratować, chociaż teraz właściwie mamy coraz więcej narzędzi, ale żeby ich używać i żeby wykorzystać pełen potencjał istniejących obecnie możliwości, też trzeba mieć czas, budżet. No i jeżeli tego nie ma, to rzeczywiście może się zdarzać i pewnie się zdarza, że ten dźwięk nie jest idealny. Liczyłam na to, że będziesz jednak broniła dźwięku w polskim filmie, bo No, rzeczywiście będę, dlatego że sama też jestem autorką, także muszę bronić. moje pytanie wynikało bardziej z tego, żebyśmy powiedzieli, że trzeba się do dźwięku w filmie przygotować tak samo jak do obrazu, jak do scenariusza, że to wszystko jest bardzo istotne, że jeżeli tutaj zaniedbamy, to potem to nie jest tak, że wszystko da się na postprodukcji zrobić. Znaczy ja myślę, że ta zła fama to jest również wynikiem tego, że my nie mamy do końca świadomości, jak ogląda na przykład widownia amerykańska film po amerykańsku, czyli w swoim ojczystym języku, ponieważ my na ogół oglądamy te same filmy albo z napisami, albo z lektorem w telewizji, tak? I nie mamy jakby takiej prawdziwej oceny tego, jaka jest na przykład jakość dźwięku w filmie amerykańskim. Owszem, może być tam fantastyczna warstwa efektów, wspaniała muzyka, ale z dialogami też bywa różnie. I ja akurat uczestniczę w takim forum, w takiej grupie dyskusyjnej na Facebooku poświęconej złej jakości dźwięku w filmach angielskich i amerykańskich. I tam są dokładnie te same teksty. Dlaczego w filmie takim a takim, na przykład Christophera Nolana, to znakomity reżyser, są tak złe dialogi, że nie można zrozumieć, co mówią. Polska widownia prawdopodobnie w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy, bo chodzi i ogląda ten film z napisami i zupełnie jej to nie przeszkadza i tego nie analizuje. To teraz może powiedzmy, ponieważ chcielibyśmy, żeby jednak ten dźwięk wciąż był bardzo dobry albo najlepszy, to kiedy przychodzi do ciebie dokumentalista, bo o tym filmie, no bo o takim filmie porozmawiajmy, przychodzi do ciebie człowiek ze średniej jakości budżetem. No nie wiem, co to znaczy średniej, bo dzisiaj nawet na filmy dokumentalne to jest i tak kilkaset tysięcy przy nie bardzo skomplikowanym filmie powinno być. Mówisz o I całym wtedy, budżecie tak, na o cały całym film. budżecie na cały film. Ja nie będę się ciebie pytała, ile potrzebujemy ale co ty byś zaproponowała, żebyśmy Ale ja mogę zabrali ze sobą powiedzieć, na że w plan? moim przekonaniu, może zacznijmy jednak od budżetu. W moim przekonaniu, bez względu na to, ile ten budżet wynosi, uważam, że uczciwym zagraniem i uczciwym rozwiązaniem jest przeznaczenie na niego 10%, znaczy przeznaczenie na dźwięk 10%. Wtedy Całego budżetu. tak, ja uważam, że to jest podejście uczciwe i dobre, bez względu na to, ile ten budżet wynosi. Wtedy czuję i rozumiem, że komuś na dźwięku zależy i chce, żeby ten dźwięk był jak najlepiej zrobiony. Rozumiem to, że są różne budżety, że niektórzy robią pierwsze swoje filmy i mają bardzo mały budżet. Zdarza mi się robić coś całkowicie prawie za darmo,
Zdarzają mi się takie projekty. Ostatnio coraz mniej, ale no jeszcze niedawno takie przyjmowałam też. Ale generalnie jest tak, że no, pytasz, co zabrać na plan. No naprawdę trzeba zabrać przede wszystkim, wydaje mi się jednak, jeżeli można, jeżeli film dokumentalny na to pozwala, bo nie każdy pozwala, trzeba zabrać kogoś, kto tym dźwiękiem się zajmie. Czyli dźwiękowca po prostu najlepiej. Trzeba najlepiej zabrać kogoś, kto tym dźwiękiem się zajmie, kogoś, kto lubi dokumenty, bo robienie filmu dokumentalnego często wymaga no, niezwykłych poświęceń, oswajania bohaterów, prawda, które czasami trwa długo, przebywania w jakichś dziwnych warunkach, wytrzymywania jakichś no, trudnych sytuacji, wiszenia gdzieś tam w niewygodnej pozycji godzinami. Także no, trzymania mikrofonu, bo ja no, jak już jestem, to staram się jednak mieć ten mikrofon, nie tylko mikroporty. Zdarzało mi się trzymać ten mikrofon kilka godzin. I o ile kamera stała na statywie, no to jest to bez problemu, prawda? Jak ktoś tam mówił, a ja stałam z tym mikrofonem i stałam. Także no, wydaje mi się, że dobry taki współpracownik to jest podstawa. Dobry sprzęt, taki, który jest niezawodny, dobrej jakości, też jest bardzo ważny, bo tego nie da się nadrobić. Jeżeli mamy tani sprzęt, który źle brzmi, to nie da się tego nadrobić. Nie ma takich urządzeń, które by nie wiem, z małej ilości danych nagle zrobiły super dobry dźwięk. Trudne, czy są już pewne takie algorytmy, ale jednak jestem za tym, żeby dobrze nagrać. Powiedziałaś dzisiaj w czasie warsztatów, że jeżeli jest ten budżet na tyle mały, albo na przykład jest to związane z wyjazdem jakimś gdzieś daleko, no i wtedy te koszty podróży, hoteli, to jest dodatkowa. To powiedziałaś bardzo ważną rzecz. Myślę, że o tym rzadko myślimy, że może niech reżyser albo, no bo wiadomo, że nie operator, może osoba, która i tak będzie jedzie na planie, ten plan, to żeby może się poduczyła trochę. żeby się przeszkoliła. Jestem za tym. Ja chętnie właśnie pomagam reżyserom, którzy się do mnie zgłaszają i którzy chcą, żeby robić ten film częściowo. No na przykład ten plan Petera też tak było, że tam nie byłam cały czas na planie, bo ten film był robiony 7 lat. I z różnych powodów w tej chwili nie da się tak robić, żeby jeden człowiek uczestniczył w całym tym procesie zdjęciowym, prawda? No bo to nie jest niemożliwe organizacyjnie przy tak rozciągniętym projekcie, więc jestem za tym, żeby reżysera właśnie przeszkolić i żeby taki reżyser wiedział, jak to zrobić, żeby stosunkowo mało spaprać. O, tak można to. To co byśmy, jak przychodzi do ciebie młody reżyser i mówi, jedziemy właśnie, dostaliśmy możliwość pojechania na drugi koniec świata, zabieram operatora i powiedz mi, co ja mam zrobić jako reżyser, bo ja mam w głowie plan, ale wiesz, dokument to będziemy śledzić, podglądać, to wtedy najczęściej ma najwięcej To wszystko pracy. zależy od filmu. Czy można na przykład liczyć na to, że za każdym razem będzie można nagrać dźwięk na kamerze? Nie zawsze tak jest, dlatego że na przykład są takie sytuacje, że kamera się wyłącza, kamera przechodzi z miejsca na miejsce, przestaje nagrywać, a rekorder może cały czas nagrywać, prawda? Mało tego, w tej chwili rekordery są coraz mniejsze i są takie malutkie zupełnie. Może się okazać czasami bardzo mało inwazyjny i można sobie nagrać na nim jakieś ciekawe właśnie dialogi z off, które będą wykorzystane potem w montażu, bez kamery nawet. Także wydaje mi się, że posiadanie rekordera dźwiękowego na planie dokumentalnym jest ważne. Ważną rzeczą jest to, żeby wymyślić sobie sposób, w jaki nagrywać dźwięk na rekorderze i na kamerze synchronicznie, bo to nie jest takie proste. I tutaj wymaga to tak jakby przeszkolenia, prawda? I świadomości, prawda? Żeby potem ten materiał udało się jakoś bez wielkich nakładów finansowych i prac ręcznych zsynchronizować. No i takie podstawowe zasady rzemiosła, jak ustawić wzmocnienie, żeby nie przesterować, prawda? Głośnych dźwięków, jak umieścić mikroport, gdzie trzymać mikrofon, w jakiej odległości, w jaki sposób się zachowywać, no to wszystko ma znaczenie i to staram się swoim kolegom, reżyserom zainteresowanym taką pracą wspomagającą dźwięk przekazać. Jak się reżyser chce nauczyć, to widzisz po tym, że na przykład będzie chciał nosić tyczkę, to po prostu będzie, krótko mówiąc, robił na planie za statyw mikrofonu, taki bardzo odpowiedzialny, to znaczy, że to jest ktoś, komu zależy na filmie w całości, prawda? Tak, no mam szczęście współpracować właśnie z takimi, to są moi rówieśnicy przeważnie, którzy znamy się od lat,
reżyserami, Grzegorzem Packiem, Franco De Penią, którzy mają świadomość, jak ważny jest dźwięk, i Grzegorz Pacek w ogóle chciał być reżyserem dźwięku, zdradził mi. No i oni po prostu, wydaje mi się, że podchodzą do tych zagadnień z należytą pieczołowitością i nawet jak nagrywają sami, to robią to w miarę starannie, no tak jak na swoje możliwości oczywiście. Załóżmy, że już mamy ten proces nagrywania, mamy cały materiał. I jak to, chciałabym przyjść do ciebie, żebyś zrobiła mi postprodukcję. To jakiego materiału ode mnie oczekujesz? Powiedziałaś też bardzo ważną rzecz, żeby łatwo było to wszystko synchronizować. Opisane? Na jakim poziomie to powinno być opisane? To znaczy najprościej to jest zsynchronizować oba urządzenia, rekorder i kamerę, timecodem, czyli zastosować urządzenie synchronizujące zewnętrzne, bo są takie urządzenia, takie małe pudełeczka, na przykład, nie wiem, czy mogę reklamować tutaj, no ale to nie będę reklamować. Swoi to możemy, wiesz. No dobrze, na przykład ja mam takie pudełeczka, które się nazywają Tentacle i je można zarazić timecodem z rekordera. No rekorder oczywiście powinien być wtedy wyposażony w timecode. No i potem to pudełeczko można przyczepić nawet do aparatu fotograficznego i przez cały dzień ono będzie podawać ten timecode, który będzie się nagrywał. No i potem po prostu się w dalszym ciągu, ponieważ timecody się powtarzają, każdy dzień ma 24 godziny, bo to jest zegar taki, prawda? Więc może się okazać, że te same timecody są w różnych dniach. No to do tego trzeba jeszcze zastosować jakiś opis typu data dzienna na przykład, prawda? Czyli sugerowałabyś, żeby pomyśleć o tym, jak zaczynamy pracę. O systemie właśnie nazywania. I to trzeba przekonsultować najlepiej z montażystą obrazu, dlatego że montażysta obrazu jest tym, do którego spływają ujęcia z kamery i pliki dźwiękowe i on potrafi tak jakby powiedzieć, w jaki system zastosować, żeby to się synchronizowało automatycznie, bo to o to chodzi, żeby nie trzeba było robić tego ręcznie. Jeżeli o tym pomyślimy dużo wcześniej, to znaczy, że mamy szansę, żeby osoba... Uniknąć jakichś takich katastroficznych błędów, jak na przykład nagrywanie plików na zewnętrznym rekorderze dźwięku każdego dnia z tymi samymi nazwami. Czyli przychodzę pierwszego dnia i nagrywam pliki 1, 2, 3, 4, 5, przychodzę następnego dnia, znowu nagrywam 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, prawda? Wtedy po prostu możliwość synchronizacji przy iluś tam dniach zdjęciowych, no to jest tylko ręczne szukanie. Owszem, są teraz programy, które potrafią porównywać waveformy i to się czasami udaje, natomiast jeżeli dźwięk jest źle nagrany, złej jakości, czyli ten waveform nie jest wyraźny, jest utopione słowo w jakimś hałasie, no to te programy też nie zawsze robią to tak jak trzeba. Da się uratować źle nagrany dźwięk na planie? Da Do się. jakiego stopnia? Da się. Da się, słyszeliście dzisiaj na tych warsztatach, które były, że da się. Nawet taki całkiem zły dźwięk da się wyprowadzić. No to jest tylko tak jakby kwestia stopnia jego zniszczenia. Do jakiego stopnia on został zniszczony? No jeżeli powiedzmy tak, mniej więcej, jeżeli do 50%, oczywiście to jest jakieś takie, no moi teraz na miejscu wymyślona skala, no to powiedzmy, że się da. To znaczy są w tej chwili takie narzędzia, które potrafią rekreować wręcz głoski, usuwać bardzo głośne tła. Także to jest w jakimś prostym programie, czy jednak tu są potrzebne umiejętności? Nie, to znaczy programy się robią właściwie coraz prostsze, bo te programy, które działają na sztucznej inteligencji, to one mają coraz mniej pokręteł. Takie jedno z lepszych, Cedara, no to ma 2 gałki tylko. A w tych takich tradycyjnych, na których my pracujemy, na przykład RX firmy Izotop, to tam jest bardzo dużo różnych urządzeń i pokręteł i możliwości. No więc wydaje mi się, że technologia dąży ku uproszczeniu regulacji, tak jakby, czyli żeby osoby z mniejszymi kompetencjami potrafiły to zrobić, a docelowo to pewnie będzie tak, że się będzie wysyłać. I już tak jest, że można wysłać na stronę brudny dźwięk i on oddaje naprawiony. To co, czujesz się, że zagrożona przez sztuczną inteligencję? Ja się nie czuję zagrożona, dlatego że ja właściwie tą swoją karierę to zaczynam pomału kończyć już, więc ja się nie czuję zagrożona, natomiast młodzi ludzie
studenci moi, to rzeczywiście no, mają konkurencję w postaci AI, tak? No to zostawmy sztuczną inteligencję, to niech, myślę, że być może ona przyniesie więcej jednak dobrego niż złego, bo się niektórzy boją, ale im mamy większą wiedzę i umiemy nad nią zapanować, myślę, że to dla nas lepiej, ona rzeczywiście może nam pomóc, ale pomówmy o jeszcze nagrywaniu dźwięków do filmu dokumentalnego w trakcie. Idziesz na plan filmowy, operator odpoczywa, aktor odpoczywa, czy główny bohater odpoczywa, reżyser odpoczywa, a ty biegasz dookoła. Tak, tak. No to jest typowe dla osoby zajmującej się dźwiękiem, tak jak ja na planie, że wszyscy odpoczywają, a ja coś tam nagrywam, dlatego że mam wtedy moment taki, że oni właśnie są w miarę cicho, nic nie robią, nie jestem potrzebna i mogę się trochę oddalić i sobie ponagrywać różne fajne tła, których potem użyję w postprodukcji, bo jestem w ciekawym miejscu, zdjęcia są w nietypowym miejscu, gdzieś w górach, na przykład tak jak byliśmy w Walii, byliśmy na takich pustkowiach, na wielkich takich pastwiskach, gdzie były tylko owce, albo w ogóle nie było nawet owiec. No są to takie miejsca, do których samemu trudno dotrzeć, prawda? I też nie chciałabym, montując tła do takiego filmu, używać za dużo takich nieoryginalnych, bo zakładam, że ludzie z Walii, na przykład jak będą to oglądać, to mogą to zauważyć. Jakieś obce ptaki, czy obce zwierzęta w tle. Czyli jesteś zwolennikiem, że jak jesteś na planie, jak już pojechaliście gdzieś daleko robić film, uważasz, że... Daleko czy blisko, wszystko jedno. Staram się nagrywać. No chyba, że to jest w Warszawie i wiem, że mogę tam w każdej chwili pojechać, prawda? Ale jeżeli gdzieś wyjeżdżam, nawet z filmem fabularnym, tak samo to zdecydowanie pracuję więcej i dłużej. Po zdjęciach chodzę gdzieś jeszcze, jeśli mam siłę i czas i są warunki i nagrywam. Co jest najtrudniej nagrać z dźwięków? Bo wiemy przecież doskonale, że to, co nagrywamy, to wcale, znaczy nam się, nagrany dźwięk nie zawsze wygląda tak, jak go znamy, jak go Wiesz, do niedawna pamiętamy. powiedziałabym, że bardzo trudno jest nagrać strzał z pistoletu czy z karabinu, dlatego że jest to dźwięk impulsowy, transientowy, czyli ma bardzo dużą energię w ataku, a potem ma wybrzmienie. Jest to dźwięk tak głośny, że słuchając go na żywo, ciężko to wytrzymać. Ja podczas nagrań zakładam słuchawki, mam możliwość ściszyć sobie, więc jestem w komfortowej sytuacji. Do niedawna to był najtrudniejszy dźwięk, w tej chwili już nie, dlatego że mamy w tej chwili cyfrowe mikroporty. Nagrywałam, no nie wiem, jakieś 2 lata temu strzały do gry komputerowej i miałam takie cyfrowe mikroporty właśnie i specjalny mikrofon, który wytrzymuje DPA, wytrzymuje duże ciśnienie akustyczne i mikrofon był tak przyczepiony jak ten mój i dziewczyna miała karabin i strzelała po prostu z odległości 40 cm ten dźwięk i on się nagrał pięknie. Także nie wiem, ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że każdy właściwie dźwięk może sprawić... Wiatr jest trudno nagrać. Czy już Wiatr, też nie? tak, nie, wiatr jest trudno nagrać, dlatego że wiatr działa tak, że zatyka membrany, czyli powiedzmy, jeśli mamy mikrofon pojemnościowy, to te folie, które służą temu, żeby zmieniać pojemność kondensatora, czyli folie złote, one są w dobrych mikrofonach, mogą się skleić po prostu. Od tego mogą po prostu się tak jakby zatykać, prawda? Czyli przestają pracować jako właśnie te zmienniki pojemności, tylko one po prostu przestają prawidłowo funkcjonować, bo wiatr je przykleja na przykład jedną do drugiej, bo jest tak silny. No więc tutaj się stosuje osłony przeciwwietrzne i trzeba odpowiednio ustawić mikrofon. Nie może on być ustawiony tak, żeby wiatr wiał prosto w membrany, tylko pod kątem. Można znaleźć takie ustawienie, żeby dać radę to nagrać, natomiast to, co mamy tutaj na mikrofonie kamerowym, to nie jest wystarczająca osłona na duży wiatr. Potrzebne są specjalistyczne osłony, które są sztywne i jeszcze można je wzmacniać. Można nawet nieprofesjonalnie wzmacniać dodatkowymi jakimiś naciąganymi skarpetami. Kiedyś nie było takich fantastycznych osłon jak w tej chwili. Nano na przykład osłony firmy Raycott. Ja pamiętam, że ja na początku 90. lat jeździłam na motorze w Wenezueli
i miałam dwa mikrofony, które no nie miałam właśnie takich osłon jak trzeba i po prostu uszyłam takie gąbki na nie i jeszcze na to zakładałam kilka par skarpet Frotte. Jeździłam tym motorem 90 na godzinę za motocyklistą. Tu miałam nagrę. Nie trzymałam się go, bo nie miałam czym, ponieważ w rękach trzymałam mikrofony. I nagrałam ten motor, mimo że no, przy takiej prędkości wiatr oczywiście był, no ale ustawiając odpowiednio je i nie dysponując profesjonalną osłoną też się da zrobić, tylko tak jakby trzeba rozumieć, jak to działa i próbować. No. No pytam się o to, że są trudne dźwięki, a przecież w bazach dźwięków znajduje się takie. To po co się trudzić, jak można byłoby z bazy wziąć? No, bierzemy z baz, natomiast wydaje mi się, że żeby film miał taką unikalną, swoją własną atmosferę, to nie wystarcza. Dobrze mieć dźwięki właśnie z tego filmu. Z tego miejsca. Z tego miejsca, bądź no, to czasami też mi się zdarza, że na planach nagrywam tak zwane offy, czyli wiem, że coś będzie słychać za drzwiami, za ścianą i staram się to też ograć. Może niekoniecznie podczas zdjęcia, może po zakończeniu zdjęć, tak na gorące, że po prostu aktorzy niektórzy drugoplanowi pomagają, czy no po prostu jacyś członkowie ekipy i typu jakieś kroki, walenia, trzaskanie drzwiami i tak dalej. To jest fajnie ponagrywać właśnie w lokacjach naturalnych. Pytam też o to, dlatego że film jednak nie jest odbiciem rzeczywistości. Nawet w dokumencie podnosimy niektóre dźwięki, podnosimy niektóre efekty. No nawet dzisiaj nam pokazywałaś w filmie chyba Wiesi Piećko, gdzie bohaterka dziś idzie z synem na spacer i nagle po twojej pracy to ona oczywiście idzie, ale my słyszymy, że ona kroczy po chodniku, że tam jest trochę więcej, no bo a normalnie w rzeczywistości być może tego byśmy tak nie usłyszeli. No jednak dźwięk, mówisz z jednej strony naturalny, ale on jest podnoszony, on jest jakoś wzmacniany. Bo dźwięk moim zdaniem służy temu, żeby zwracać uwagę widza na konkretną rzecz. Ja przynajmniej tak rozumiem rolę dźwięku. Jeżeli by ta pani nie była ważna w tym ujęciu, to nie kładłoby się nacisku na jej kroki, prawda? To nie o to chodzi, żeby no, pracować w kierunku takiej rekreacji. To, co widać, to słychać, prawda? To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby takie dźwięki planować i takie zrobić, żeby uwaga widza była zwrócona na to, na co powinna być zwrócona. Czy to jest rodzaj takiej manipulacji? Ja chciałam, żeby było ją widać, że ona idzie, bo to jest bohaterka tej sceny, prawda? Dziecko też nie miało kroków, a dostało te kroki, prawda? I to, nie były słyszane. Nie były słyszane, no nie miało w tym nagraniu, no bo nie mogło mieć, dlatego że był to mikroport na matce, tak? W ogóle mikroport nie nagrywa specjalnie dobrze efektów, z wyjątkiem tych, które są tutaj w rękoma wzbudzane przed mikroportem, tak? Natomiast kroki, to wszystko, co tła, no w ogóle tła dźwiękowe to już są raczej szczątkowe. Myślę, że o takich elementach powinno się myśleć jeszcze na etapie planowania zdjęć, bo myślę, że to, co powiedziałaś właśnie o tym wzmocnieniu istnienia bohaterki na ekranie, myślę, że to zarówno w dokumencie, jak i w fabule to można jeszcze bardziej tym zagrać. Powinno się o tym wcześniej myśleć, czy... Znaczy wiesz, mi się wydaje, znając realia dokumentu, że nie da się o tym wszystkim pomyśleć. Nie da się. Trzeba, moim zdaniem, planować tak sprzęt i jego rozmieszczenie, żeby zabezpieczyć przede wszystkim to, co mówią bohaterowie. To jest ważne. Natomiast efekty wszystkie można zrobić potem. Taka jest prawda. Wszystko można zrobić i można to zrobić tak, że nie będzie słychać, że to jest dorobione. Ale wtedy to nie do końca jest taka rzeczywistość odbita. No nie jest, ale czy dokumentalny film jest w ogóle rzeczywistością? Nie jest. No to nie już jest osobna opowieść. Nie jest, dlatego że my stawiając kamerę decydujemy o tym, gdzie ona będzie, co będzie pokazywać, prawda, że preferuję na przykład w tej chwili moją twarz, a nie twoją. Potem zdecydowałaś ty albo pan operator, prawda? Osoba, która będzie nagrywać dźwięk, zdecyduje, że ta osoba będzie słyszalna lepiej, a ta gorzej, bo ona jest w kadrze en face, a ta jest bokiem, więc może być w innej odległości, prawda? To są wszystko arbitralne decyzje, które podejmują twórcy i
Nie ma czegoś takiego jak prawda, czyli rzeczywistość, nawet w filmie dokumentalnym. To jest wszystko kreacja. Czasami ona zmierza ku temu, żeby sprawiała wrażenie prawdy, ale tak naprawdę to jest prawda czyjaś, tak? Czyjś punkt widzenia. No pewnie coś chcę powiedzieć w tym moim dokumencie i dlatego zwracam na to uwagę, a niektóre aspekty pomijam całkowicie. Oczywiście, To że jest tak. oczywiste, ale I to robisz na każdym etapie, stawiając kamerę, czy wybierając ujęcia, czy właśnie prosząc osobę, która robi dźwięk, chciałabym słyszeć tą panią, bo mi na niej zależy, a tej nie rób, bo nie chcę, żeby ktoś na nią patrzył, tak? No ale powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz. Myślę, że to dla wielu naszych oglądających może być bardzo inspirujące, bo jednak możemy ten świat trochę, może nie tyle co wykreować, no też bym chciała powiedzieć, że dokument tak się mija z prawdą, ale jednak go trochę ukierunkować na to, o czym my chcemy powiedzieć, także dźwiękiem. To jest bardzo interesujące, że nie tylko obrazem, nie tylko samą opowieścią werbalną, tylko że jest jeszcze tak dużo elementów dodatkowych, które mogą nam pomóc w tej opowieści. Wydaje mi się, że dźwięk może w dużej mierze uczytelnić narrację filmu dokumentalnego, dlatego że po pierwsze można uczytelnić wypowiedzi, prawda, czyli teksty. Można je dodać, jeśli ich braki. No to są też różne metody. Można poprosić bohatera o dogranie, można wyszukać tekst z innej sceny i zmontować. No to jest technika stara jak świat, żeby nawet ze słów, to jest trochę manipulacja, no ale przecież każdy na koniec pokazuje swój film bohaterowi, żeby dostać jakby zgodę, akcept, no chyba, że ma umowę jakoś fajnie podpisaną i nie musi tego robić, bo też się tak zdarza. No to właśnie można w warstwie dźwiękowej wyjaśnić historię, bo czasami tak jest. Ja czasami staję w takiej sytuacji, że nie byłam na planie, ktoś zrobił film, oglądam go i nie rozumiem go. I ja już się nauczyłam, że ja absolutnie, jak przyjdzie do mnie reżyser, żeby z nim pracować, którego nawet nie znam, nie mówię, o fajny film zrobiłeś, super, taki jest, a tak naprawdę nie wiem, o co w nim chodzi. Dlatego, że jak ja nie wiem, o co w nim chodzi, o kurczę, teraz nie powinnam właśnie tego robić, dotykać mikrofonu, to ja nie jestem w stanie dobrze go udźwiękowić. Więc ja to zgłaszam i czasem jest tak, że reżyser mówi, o rany, no to jak? No to jak ona tego nie rozumie, to inni też mogą tego nie rozumieć. I czasami jest tak, że film wraca na montażowni, zostaje przemontowany, a potem się staramy pewne rzeczy poprawić właśnie. W filmie ukraińskim Alina pojechała na Ukrainę i dograła teksty swojej mamy, swojego ojca, które były kluczowe do tego, żeby film miał puentę, a były kompletnie niezrozumiałe. No i potem jeszcze dochodzą oczywiście efekty dźwiękowe, którymi też można opowiadać. Na przykład w filmie ukraińskim na przestrzeni tych 60 minut budowaliśmy zbliżające się działania wojenne w Ofie. Czyli nigdy wojna tam nie została pokazana, ale w trakcie upływu czasu te działania wojenne były coraz bliżej słyszalne. Tak? Czyli to zagrożenie zostało zbudowane wyłącznie w warstwie dźwiękowej. No i muzyka, która też może komentować, dawać jakąś perspektywę, nadawać scenom bardziej filozoficzne jakieś znaczenia, prawda? No to jest bardzo ciekawe, co mówisz, a teraz na zakończenie chciałabym się zapytać, czy w czasie pracy nad dźwiękiem w filmie, jaki moment lubisz najbardziej? Ten, kiedy już dobiegacie do końca i wiesz, że wow, udało się, że... Najbardziej to lubię zaczynać, jak przychodzi ktoś z fajnym projektem i sobie planujemy. Planowanie jest świetne i na przykład sprawdzanie sprzętu, dopasowywanie, czym to nagrać, jak to nagrać, a może takim urządzeniem, może innym. Teraz jest tyle tych różnych urządzeń na rynku, to jest bardzo ciekawe i fajne. No, czytanie scenariuszy też lubię, kiedy właśnie sobie wyobrażam, jak to będzie. Potem przychodzi ten moment, no, kiedy trzeba się naprawdę wziąć do roboty i krew się na ogół poleje. Czyli pierwszy dzień zdjęciowy to jeszcze może jest i przyjemny, ale potem te kolejne to już coraz gorzej. Ku końcowi dochodzi zmęczenie, też no, różne, no, żyje się w takiej grupie, prawda, to jest taki organizm. Dochodzi też czasami do konfliktów, no wiadomo jak to jest. Potem udźwiękowienie.
No początek jest na ogół ciężki, bo trzeba to wszystko tak jakby oswoić, ten materiał, wymyślić, jak to robić. Czasami są stresy, bo tuż po zmontowaniu producenci oczekują, żeby jakiś tak zwany podgląd im dać z dźwiękiem, no żeby gdzieś wysłać na jakiś festiwal, prawda, że będzie gotowy za 2 miesiące, ale teraz chcemy już aplikować. No to jest upiorny moment, bo ja muszę zastopować tą normalną pracę na czysto, po to, żeby zrobić coś na brudno, coś, co się właściwie nie przyda do niczego, tylko po to, żeby właśnie to wysłać. No ale teraz tak jest, że trzeba to robić, żeby każdy film miał szansę, prawda, i każdy reżyser miał szansę na festiwalach. Także tego też, to nie jest fajny moment. Potem zaczyna się ta praca taka właśnie ciężka, tytaniczna, benedyktyńska, tak jak dzisiaj powiedziałaś czasami. No i potem jak już się zbliża ten moment zgrania, to się zaczyna robić przyjemnie znowu, kiedy już to wszystko nabiera kolorów i zaczyna pięknie brzmieć. Każdy już tą swoją pracę kończy, montażysta dialogów, montażysta efektów, foleje są nagrane, przychodzi muzyka i to wszystko się zaczyna składać w całość. To się robi przyjemnie, no i zgranie, czyli ten finish, tak jakby to jest absolutnie najlepszy moment, kiedy się przez 2 tygodnie dla filmu fabularnego, do dokumentu też może to być 2-3 dni, zgrywa te wszystkie ślady, takie wypieszczone, dopieszczone i tylko się tak cyzeluje, że to troszkę głośniej, troszkę ciszej, a może tu zrobić ciszę w ogóle, albo tu zacząć głośniej. No to jest bardzo, bardzo przyjemne. Natomiast ja nie przepadam za chodzeniem potem na premiery, pokazy i tak dalej, dlatego że dźwięk jest niezwykle zależny od warunków odtwarzania. W każdym kinie trochę co innego słychać i to czasami bywa dla mnie stresujące. Czytałam ostatnio wywiad z Fellinim i tak zaczynam się skłaniać ku temu, żeby nie chodzić na swoje filmy, bo niech on już żyje swoim życiem, tak jak został zrobiony najlepiej, a ja już wolałabym się nie stresować tym, że Kinoteka na przykład ma kiepski odsłuch, a w innym kinie z kolei jest opóźnienie między tylnymi głośnikami, a przednimi takie, że już nie będę dokładnie tłumaczyć, może źle to wyraziłam, ale na przykład, że słychać dźwięk najpierw z tyłu, a potem z przodu. Tak, czyli nie są dobrane właśnie delaye na sali kinowej, także jest to stres. Te pokazy, projekcje, co któraś tylko brzmi dobrze, tak można powiedzieć. Lubisz ten moment, lubisz, żeby film był od początku do końca twój, jeżeli chodzi o sferę dźwięku? Bardzo, uwielbiam że to. wchodzisz na plan czyli od tego momentu, o którym powiedziałeś, że do samego końca. Tak, ja to uwielbiam i to jest taki mój model, trochę przestarzały już, bo teraz już tak młodzi ludzie raczej nie pracują, znam tylko chyba kilka jeszcze takich osób. To jest model z czasu jeszcze analogu, że się robiło cały film po prostu od początku do końca i to jest super fajne dla mnie, bo ja lubię i plan, i udźwiękowienie, jedno i drugie jest dla mnie ciekawe. No ale wtedy nie możesz powiedzieć, ktoś mi zepsuł dźwięk. A no właśnie, to jest bardzo dobre, że jak ja sama nagram, to nie mogę na nikogo narzekać. Więc lubisz nie narzekać na innych, tylko ewentualnie na siebie. No nie, dlatego że jak ktoś zepsuł, to ja myślę, on chyba nie dał z siebie wszystkiego, mógł się bardziej postarać, a jak sama zepsuję, to rozumiem, dlaczego tak się stało, że na przykład ktoś mi nie dał popracować, bo był czas, bo trzeba było się zwijać, bo już aktor musiał wyjść i tak dalej. No to ja wtedy to wszystko wiem, rozumiem i jakoś tam się częściowo rozgrzeszam. No to dobrze, no to w takim razie już wiemy, że jeżeli chcemy, żeby w Polsce były dobre filmy dźwiękowe, po prostu trzeba się trochę przyłożyć. W Polsce są dobre filmy dźwiękowe, tylko trzeba na nie chodzić i je odkryć. Dziękuję Ci bardzo.